Szwecja i The Mama z piosenką Move. A zatem let's move on! Zaczynajmy! Ale zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału Eurowizja.org. Tutaj znajdziecie nie tylko wideo reakcje, ale i wywiady, no i przede wszystkim mnóstwo ciekawych materiałów z Eurowizji w Rotterdamie. Ale to już niebawem. Wcześniej zacznijmy te reakcje. The Mamas. Okej, to będzie jakaś tak positive song. A, The Mamas, osławione chórzystki Jona Lundvika. Czyli w zasadzie Szwecja stawia na ten sam patent drugi rok z rzędu. Mówiąc szczerze, jak oglądałem Melodifestivalen, dla mnie to był najczystszy, najlepiej wykonany występ tego finału. Najlepiej wykonany wokalnie oczywiście. Minimalistyczny staging na ten moment. Od nich bije bardzo dobra energia. I to jest ich plus. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że to jest utwór, który jest inspirowany muzyką gospel. I muzyka gospel niesie za sobą pewne uduchowienie. A w momencie, kiedy to wszystko jest wsadzone w pewne takie ramy pewnego wypolerowanego, wyszlifowanego występu, traci to na znaczeniu. To mi się bardzo kojarzy z takimi chórami gospelowymi. I to jest coś, co ja lubię. Dziewczyny bardzo dobrze brzmią, widać, że mają ze sobą lata doświadczenia, dlatego też są jakby luźne w tym wszystkim. Mają mnóstwo luzu w swoim śpiewie. Nie można im odmówić, że świetnie śpiewają. Duża w tym roku jest ta scena melfestowa. Niekoniecznie jeśli chodzi o prezentację, bo prezentacja dla mnie jest żadna. Nic ciekawego. Światło i dźwięk, natomiast... Brak refrenu trochę mnie zniechęca co do tej piosenki. Przyjemna piosenka, ale na razie nie ma żadnego takiego elementu, który by mnie jakoś bardziej zainteresował. I po raz kolejny, niezależnie co ma Szwecja do zaoferowania w swoich preselekcjach, znowu mamy przykład wyboru najbezpieczniejszego, najmniej drażniącego utworu, jaki był dostępny. Panie są pewne na scenie, to się ceni. Mountains moves like that. Everybody moves like that. Everybody wanna moves like that. Jest fajna gra świateł, podoba mi się. Nie ma takiego przepychu, bo właśnie Melodifestivalen często mi się kojarzy z takim przeprodukowaniem. Jest za dużo po prostu w tych występach i można by to zrobić prościej. Jest to trochę porywający utwór, bo rzeczywiście te takie ala gospelowate wstawki rzeczywiście poruszają do tego, żeby dołączyć się do tego ruchu, dołączyć się do tego tańca. Bardzo poprawny występ. Znając upodobania jurorów, którzy są zakochani we wszelkich inspiracjach muzyką gospel, chyba mogą liczyć na głosy jury i to na pewno ich przepchnie do finału. Ale czy Szwecja ugra dużo? Czy będzie w pierwszej dziesiątce? Myślę, że może im się powinąć noga w tym roku. Nie no, przyjemnie się tego słucha, ale nie jest to jakiś szczyt artyzmu, tak to ujął. Po prostu przyjemna piosenka, którą można sobie puścić w radiu, ale czy zwojuje Eurowizję, to nie jestem pewny. No cóż, nie dziwię się, że to wygrało, ponieważ tak jak mówiłem, najbardziej bezpieczny występ z najlepszym wokalem, natomiast jeśli chodzi o prezentację sceniczną, jest dużo do poprawienia. Obawiam się, że to się nie stanie, że będzie to rzeczywiście koncepcja na zasadzie pokażmy jak najlepszy wokal, starajmy się nie tłamsić go innymi wrażeniami wizualnymi, natomiast nie wiem, czy to jest dobry krok ze strony Szwecji. To wszystko jest zbyt poprawne. A przez to dla wszystkich, dla nikogo. Nie no, to jest przyjemne, ale ja nie widzę w tym nic takiego odkrywczego. To jest taka standardowa Szwecja na Eurowizji, czyli po prostu przyjemna radiowa piosenka, która podejrzewam, że przy dobrym stagingu i dobrym wykonaniu będzie wysoko u jurorów, natomiast u widzów znowu gdzieś tam będzie w granicach 9-12 miejsca, bo no, tutaj nie ma nic takiego wyróżniającego się. Także no życzę jak najlepiej, ale no raczej nie jest to piosenka na wygraną. Liczę, że jeśli Szwecja nie przejdzie do finału, to w końcu będzie to taki znak do tego, żeby się przebudzić i w końcu zmienić jakby podejście do konkursu Eurowizji i do Melodifestivalen.
Wszystko tak naprawdę będzie zależeć od tego, jaki będzie pomysł na występ sceniczny. To jeszcze raz powtarzam, wokalnie będzie naprawdę bardzo dobrze, ale myślę, że Szwecja znowu będzie w tej samej sytuacji co przed rokiem i przed 2 laty, że zdobędzie dużo punktów od jury, bo to jest, rzeczywiście trzeba docenić jakby kompozycję, która ma też, jakby mogłaby mieć aspiracje do tego, żeby osiągnąć coś więcej niż tylko dobre lokaty na rodzimym rynku muzycznym. Natomiast nie spodziewam się osobiście, żeby Szwecja zajęła miejsce w top 5. Jeżeli zajmie miejsce w top 10, to naprawdę będzie ok.